Witam Was w miejscu, w którym wydarzyła się pewna tragedia i to był drugi dzień wydarzeń słynnych, które działy się pomiędzy ludźmi z plemienia Tutsi a plemienia Hutu. Bo spadnę z tego motora. W ogóle pierwsza sprawa, jak zginąć w Afryce. Niestety, zginąć na motorze bardzo łatwo. Nie mam kasku. Kierowca bierze tylko dla siebie. Dla mnie nie ma kasku. Trzeba się przyzwyczaić. Wysyłając córkę czy syna tutaj, musisz mieć świadomość, że jeździ w takich warunkach. I no co, masz mu dać do plecaka kurwa kask? Jakby akurat wsiadł do motoru? No niestety, ryzykuję całym swoim życiem. Wczoraj widziałem chłopca przy drodze, gdzie chyba na motorze się wydupcył. Krew była na ziemi, no i chyba trup. Zatrzymywali samochody, ale mój kierowca się nie zatrzymał, żeby pomóc, no bo kto wie, czy nie jest chory. Ja się nie wtrącam, ja nie jestem kierowcą, nie moja sprawa. Jadę, bo mam trochę pracy do zrobienia. Byłem tutaj u kolegi Polaka ze Śląska, Anysa. Dzisiaj jadę popracować na internecie, a jutro jadę w świat. Szukałem miejsca, które znalazłem na internecie, najtańsze tu w mieście, jak widać w mieście, do spania. Okazało się, że to nie tu. Gościu do mnie, ja mówię, no to gdzie to jest? Ja ci nie powiem, bo ja chcę, żebyś tu został. Mówię, ale mam w dupie miejsce, w jakim mam spać. Ja chcę internet, żeby popracować na nim. Nie wiem. Chodzę już 3 km, dostałem sraczki nagle, po prostu nagle. Tylko gościa zapytałem w 3 sekundy, wy mogłeś do ubikacji? Mogłem. Zdziwiłem się, że nie chciał ode mnie hajsu. Zostawiłem oczywiście czystą ubikację, bo takie są zasady. Jakie zastajesz, takie zostawiasz. A teraz nie mam kontaktu ze światem. A zobaczcie, co mnie otacza. Jesteśmy w okolicy stolicy Kampali. Tam na głównej drodze kupię doładowanie. Jeszcze takie na zdrabce, wiecie o co chodzi. No. Jeszcze pojechałem tak mocno po typie, bo jadę z kierowcą, robotorka. Mówię, proszę tu skręcić w lewo. Grzecznie do niego. A on jedzie prosto. Ja mówię, kurwa! On się zatrzymuje, on nie wie o co chodzi. On wie, skręć w lewo, kurwa! On nie, ale jak w lewo? I wiecie, i teraz każdy z was pomyśli, o, może on nie znał języka. Nie, oni znają lepiej angielski ode mnie, wierzcie mi. Oj, pojechałem po nim mocno, przepraszam za to, bo nie powinienem tego zrobić, ale po tylu miesiącach już wybuchłem. Kurwa, czapla! Jezu, jak się ją uda nakręcić. Ale piździarny ptak, przecież to ze 4 rosoły by wyszły. A i tak go nie będzie widać. Takie kurwa są GoPro. Różowe kury. Musiałem uciekać, bo kury nie lubią ludzi. I dobrze, bo ludzie to kurwy. A 8 marca jest i nie wiem, czy wiecie, ale tutaj 8 marca, nie wiem, czy w wszystkich pracach, ale przynajmniej takich urzędowych i tak dalej, kobiety mają wolne. Mężczyźni chyba też. Więc to jest niesprawiedliwe. Nieważne. Ale wszystkiego najlepszego. 8 marca. Jestem w największym meczecie Afryki Wschodniej, a oprócz tego w drugim największym meczecie w Afryce. Tu się nic nie dzieje. Meczet to jest takie miejsce, do którego można przyjść, czy to w krajach arabskich, który jest niesamowicie głośno, czy to w krajach stricte muzułmańskich, czy to w takiej Afryce, w której też jest głośno, jak w każdym kraju trzeciego świata. I tutaj po prostu siadasz i się wyciszasz. A teraz dajcie mi minutę albo 3, żebym się wyciszył, bo takiej ciszy, oprócz z tyłu wiatraków, które słyszę, nie było naprawdę od dawna. Sorry, ale to jest moje miejsce. Nie chodzi o to, że to jest świątynia, chodzi o tą ciszę. Kto zasponsorował budowę tego? Otóż meczetu. Prezydent Kaddafi. Można mówić na temat tego człowieka naprawdę różne rzeczy. Na pewno ma bardzo dużo krwi na swoich rękach,
ale on prowadził naród, mimo że kradł tyle pieniędzy z tego kraju, że można powiedzieć, że przebijał finansowo wszystkich chyba w historii powiedzmy dwudziestolecia, nie dwudziestolecia, XX wieku, ale mimo to ludzie w Libii mieli szkoły, nie było problemu z dostępem do wody, mieli szpitale, mieli uniwersytety, byli wykształceni i naprawdę sytuacja w Libii, no nie powiem, że dobra, ale jak na tamte warunki i na tamte tereny było naprawdę spoko. Jak wiemy, Kaddafi został zabity na ulicy, nie wiem czy to przez zwykłego cywila, czy tak się normalnie mówi, no został napotkany gdzieś po drodze i tak to właśnie Amerykanie rozwiązują swoje interesy, ale nie mnie to oceniać. Na pewno nie był jakimś tam super dobrym człowiekiem, krwi na rękach ma mnóstwo, więc ja go na pewno go nie będę chwalił. Dzisiaj Libia jest niczym. To jest po prostu teren, gdzie nie ma nic. Po prostu nic. Dziękuję Stanom Zjednoczonym Ameryki i wszystkim innym, którzy potrafią rozwalić nasz świat. Skąd pochodzi tutejszy dywan? No, większość z was pewnie słysząc o dywanach pomyślałby, że chodzi o Persję, o nasz ukochany Iran. No, sorry, że mówię nasz ukochany, ale naprawdę uwielbiam to miejsce. Ale te tutejsze dywany, to zostało wyprodukowane w Libii. Drzewo pochodzi, każde użyte tutaj drzewo, czy to drzwi, czy reszta, pochodzi z Kongo. I teraz wam pokażę, jak są zrobione drzwi. Widzicie? Tutaj macie jeszcze drzwi. A witraże, które są po prostu ohydne, pochodzą skąd? No z Italii, tak, z Włoch. A ten chodniczek jest made in China. Yes? No, I'm sure it's made in China. How many percent? I give 1000 what is made in China, okay? Yes? Yes and no? Made in China. No? You are not? Okay, we look. Maybe not. You are sure? Yes. Właśnie przegrałem złoty 20. Now you have new business. You ask people. Oh wait, it's made from. Wait, yeah. You ask this and you say for 1000. A widzicie żyrandole? Nie wiem czy tak się mówi, czy jakiegoś nie mam akcentu dziwnego, ale są one wykonane przez Egipcjan. Wszystko ręcznie. Jak widzicie, całe wzorki na całym meczecie, czy to tutaj, czy w uchwycie na żyrandol, czy w całej reszcie, zostały również zrobione przez Egipcjan. No i jak to się mówi, drze kapcia tam, a na woły... O, teraz bym się wyjebał na skuterze. No to tak się właśnie jeździ po afrykańskich ulicach. No niestety dla mnie nie ma kasku, ale jedyne co mogę powiedzieć to jest zajebiście. No dobra, mamy 160 km do Kigali, ja w sensie. No już stoją, tutaj dwie murzynki mnie patrzą, tam kolejni, kurwa cała wioska musi patrzeć, bo Muzungo stoi kurwa i pije sobie wodę kurwa na ulicy. Wiedział to. Aha, złapałem. Kurwa. Ej, złapałem stopa. Ej, tak łatwo. Znaczy, dawno tak łatwo nie złapałem stopa. Może on coś złego chce zrobić. Hello, I go to the border. You go to the border? Yes. I'll drop you in Cavalry. Okay. Fine. How are you? I'm fine. Okay. I give you. Here. Alright. So how much I got give me? Oh, I go for free. Hey, you go for free? Yes. But me, I'm making money. I'm doing business. Okay, thank you so much. You want it for free? Yes. Why? It's normally. Normally. I stop for here. Hitchhiking, not here. Thank you so much. To i tak właśnie wygląda w Afryce. Z ciężarówki naprawdę nikt nie chce hajsu, ale ten typ był nastawiony na hajs. Ale ja się już tym nie przejmuję. Nie masz hajsu w Afryce, zginiesz. Każdy ma w piździe twoje życie. Czy nie każdy, kurwa, nie? Są też ludzie naprawdę o dobrej duszy, co cię podwiozą jeszcze nawet dalej. Zdarzają się.
ale no rzadkość. Nienawidzę, jak do mnie mówią murzynku. Serio. Dlaczego ktoś mnie kurwa dyskryminuje za kolor skóry? Ja nikogo nie dyskryminuję w Polsce, wręcz jestem milszy, jeżeli ktoś jest ciemny albo coś w tym stylu, bo chcę, żeby, jakby to powiedzieć, dobrze wspominał Rzeczpospolitą Polską. Mimo że wielu internetowych, nie wiem jak ich nazwać, trolli albo debili, nazywa mnie rasistą, co jest kurwa kompletnym debilizmem. I dała pod stopa. To się upewnię, czy na pewno to jest na tej granicy, czy to jest kurwa ta droga. Kurwa, dobra, to jest ta droga, 9:13. Najpóźniej będę o 12. Czekaj, po której stronie tu się wreszcie jeździ? Kurwa, po tej. Chciałem was przywitać w Rwandzie, ale niestety stoją tutaj ludzie, a jak są ludzie, to mnie to wkurwia i nie będę mówił nic. Proste. Stoją też dzieci, które też, przepraszam, że to powiem, ale też mnie wkurwiają. Bo cały czas mówią, give me money, a ja mówię, to ty mi daj pieniądze. To jest denerwujące, jak przejedziecie tyle krajów, to już po prostu macie ochotę, żeby was pocałowali w dupę. Welcome to Rwanda, czyli witam was w Rwandzie. Na początku samym musimy sobie coś ustalić. Tutsi to są truskawki, a Hutu to są chrząszcze. Dlaczego? Bo nie mogę mówić tak po prostu offen o tych sprawach, ze względu na to, że nowy prezydent, który jest teraz w tym kraju, ustalił coś takiego, że nie ma czegoś takiego jak Tutsi, Hutu. Są mieszkańcy Rwandy, Rwandańczycy. Opowiem wam wszystko, kiedy będę w momencie takim, gdzie nie ma wokół mnie ludzi. Dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta. W tym kraju mówienie o tym, co tu się wydarzyło 23 lata temu, w 1994 roku, jest po prostu troszeczkę zabronione. Nie mam prawa podejść do dziewczyny i zapytać się, czy jesteś Tutsi. Ze względu na to, że za to mogą mnie aresztować. Dlatego nie chcę drażnić ludzi, którzy bardzo doskonale to pamiętają, bo każdy, który tutaj mnie mija, prawdopodobnie na 80% pamięta tą sytuację. Mimo że większością średnia wieku w tym kraju to 18 lat, więc niestety nie mogę tego opowiedzieć tutaj, bo mijają mnie ludzie, ale znajdę w Kigali takie miejsce, gdzie nie ma nikogo w promieniu pół kilometra i opowiem wam całą historię, jaką znam, nie ze szkoły, tylko po prostu z zainteresowania. A jak będzie dalej, zobaczymy. No to jestem już w Kigali. Tutaj jestem rozłożony w namiocie. Dlaczego w namiocie? Jest to hostel, tak? Ale najtańsze miejsce, jakie jest w hostelu, to jest miejsce na namiot. Przyjeżdżasz do stolicy, no nie ma szans, że się rozłożysz tak jak ja się rozkładałem w Ameryce Południowej. No nie ma takiej szans, choćby z takiego względu, że okradną cię, tym bardziej, że to Afryka. Zobaczcie w ogóle, jakie widoki. I need go to the Catholic Church Gikondo. Gikondo, Catholic Church. You know? Chcę objechać wszystko, więc jadę motorkiem, a cena to jest 2,20 zł, więc nie jest tak źle. Dodatkowo jedna z rzeczy, która was może bardzo mocno zaskoczyć w Afryce, a dokładnie w Rwandzie, to fakt, że tutaj naprawdę jako pasażer otrzymujesz kask. Tego w innych krajach nie ma, ale jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć dodatkowo. No niestety, ale ten kask noszą wszyscy pasażerowie dzisiaj, wczoraj, miesiąc temu czy 3 lata temu. No jest to obrzydliwe, ale to już tak wygląda życie. Muszę wam coś powiedzieć. Oto kościół katolicki. Kościół, gdzie 9 kwietnia 1994 roku doszło do wielkiej masakry 110 ludzi z plemienia, sami wiecie jakiego. Jest tutaj polska misja, była tu polska misja. Rozmawiałem. Muszę uważać. Po pierwsze, primo, nagrywam materiał, a potem dogrywam do tego głos. Po prostu zbliża się rocznica i jest to bardzo niemile widziane i mogą mnie aresztować po prostu.
Kim byli Tutsi, a kim byli Hutu? Wyobraźcie sobie, że Tutsi to była nacja, która w Rwandzie i w okolicach stanowi dużą mniejszość. Przynajmniej w Rwandzie oni stanowili mniej niż chyba 15% społeczeństwa. Różni ich od Hutu fakt, że byli dużo bogatsi, dużo bardziej zaradni. Hutu zaś to byli typowi murzyni, którzy stanowili dużą większość w tym kraju, którzy zajmowali się uprawą ziemi. Konflikt zaczął się od tego, że zawsze rządzili Hutu i po I wojnie światowej, kiedy odebrano Niemcom kolonię, przejęli ją Belgowie i Belgowie wprowadzili tak zwany podział rasowy w dokumentach i przypisywali ludzi do Tutsi i do Hutu. Czasem ludzie Hutu stawali się Tutsi, jeżeli byli na przykład majętni, posiadali ileś tam krów. No i wtedy Tutsi zaczęło się buntować i tak przez lata tutaj się gdzieś jakieś konflikty powstawały. Kiedy już Hutu, ludzie Hutu, a bardziej bojówki ludzi Hutu, zaczęły planować masakry na ludzi Tutsi. 7 kwietnia właśnie po zamachu na panią premier doszło do wielkiej masakry, która trwała prawie przez 100 dni, około 100 dni, gdzie zginęło między 800 000 a 1 000 000 ludzi. W tym miejscu 7 kwietnia 1994 roku doszło do wielkiej tragedii, gdyż ekstremiści plemienia Hutu przybyli tutaj i zamordowali panią premier, która pochodziła z plemienia Tutsi. A dlaczego to miejsce jest tak zachowane, że tak powiem, w takim stanie, czyli jak widzicie sami są ślady kul po tym wydarzeniu? Bo w tym miejscu również niestety zginęło 10 żołnierzy z ONZ-u, którzy ochraniali panią premier podczas tych wydarzeń. Cóż, tak się zaczęło największe ludobójstwo, tak naprawdę, które wydarzyło się podczas naszego życia, bo w 1994 roku miałem 4 lata. Nie jeden z was miał więcej, niektórzy mniej. Zapoznajmy się z tym niestety tragicznym miejscem. Wszystko zostało zachowane w takim samym, że tak powiem, stanie, jak wydarzyło się tutaj słynna tragedia. Zanim to się wydarzyło, to miejsce było szkołą wojskową. Chcę wam coś pokazać, miejsce najbardziej tragiczne. Miejsce, gdzie zginęła pani premier. Ale sami zobaczcie. Ale to nie jest tak, że tylko ona zginęła, bo również zginęli żołnierze, wysłannicy pokojowi z Belgii. Jak widać, tutaj jest flaga Rwandy, jest flaga belgijska. Dlaczego belgijska? Właśnie tutaj była niegdyś kolonia belgijska. No i tutaj mamy tablicę i wyryte zdjęcia żołnierzy, którzy zginęli. Wszystko młode chłopaki. No miejsce to przytłacza człowieka, ale no nic nie zrobicie, niestety. Takie jest życie. Ludzie między sobą walczą i nie powinno tak być, ale no nie zmienimy tego. Oby się taka tragedia już więcej nie powtórzyła. No to jak widzicie, jest to malowidło, które przedstawia największe, że tak powiem, tragedie ludzkie i ludobójstwa, takie jak chyba to jest obóz w Treblince, nie mam pewności, z tego co widać tutaj. Przedstawia to Holokaust Polaków, Żydów i innych nacji, które nie pasowały, że tak powiem, Niemcom. Tutaj przed wami jest pokazane ludobójstwo na Ormianach, którego dokonali Turcy, aczkolwiek wtedy to nie była Turcja, tylko Imperium Osmańskie. Turcja po dziś dzień nie przyznaje się do tego ludobójstwa, co jest jednym z głównych powodów, dlaczego nie są przyjęci do Unii Europejskiej, za co dziękuję serdecznie, Panie Boże, no bo jakby nie było, chyba nie chcemy ich u siebie. Tutaj jest pokazane najtragiczniejszych ludobójstw w Kambodży, którego dokonali tamtejsi komuniści i tak naprawdę, tak jak Katyń nas pozbawił inteligencji i innych naprawdę ważnych ludzi, tak zobaczcie, że Kambodża straciła naprawdę całą inteligencję i można przedstawić
można to przedstawić naprawdę w sposób niekontrowersyjny, że widać po społeczeństwie w Kambodży, że inteligencja została tam wybita. A tutaj właśnie to miejsce, które zostało zaatakowane, a tutaj ludobójstwo na kim? Na ludziach Tutsi. Przez ludzi Hutu. Aktualnie znajduję się na terenie, no już chyba byłego hotelu. Słynny hotel, który oglądaliście, film Hotel Rwanda, tak? To właśnie w tym hotelu zostało uratowanych ponad 1200 osób. No hotel jest wyremontowany, a poza tym właśnie mnie ściga ochrona, dlatego spierdzielam stąd. We go. Security is no good. How are you? I'm fine. Economist. No it's good. Portuguese. No, this is French. I don't like it. This. Okay, wait a moment. Wait. No, thank you, thank you. Wait Go. a minute. No, I don't wait. Thank you. Nie chcę francuskiego gówna. W tym hotelu działy się rzeczy, które można porównać do wydarzeń z filmu Lista